Zapraszamy Was do spędzenia dnia z nami w Tokio. Idziemy na śniadanie. Pierwszy przystanek, próbujemy dziwnego napoju z automatu. Serce mała buteleczka. Ciekawe. Teraz kupiliśmy sobie karty, więc tylko wystarczy przyłożyć i nas prowadzi na stację. I bez problemu teraz mamy właśnie napisane, że trip in progress i możemy jechać i jechać. Czekaj, patrz. To jest ta karta, którą pokazałam, to jest po prostu... Czemu ja mówię teraz, jak jest strasznie głośno? Ta karta, którą pokazałam, to jest po prostu karta tutaj na publiczny transport, którą można gdzieś kupić, ale my po prostu na Apple, jak się ma iPhone'a, wchodzi się w wallet i tam jest ta karta w tranzytach dostępna, po prostu wystarczy ją dodać do swojego walleta, dodać sobie do nią pieniądze i można jeździć. My po Tokio ogólnie poruszamy się pociągami. Tutaj wszędzie, gdzie jak się przyjedzie właśnie do Tokio, to widać są pociągi linii JR. To jest właśnie taka główna, nie wiem, to nie jest firma, to jest po prostu chyba japońskie, tak? To jest... Japońska linia po prostu. Aha. No i my mamy dosłownie stację przy naszym hotelu, więc wsiadamy do jednego, potem do drugiego i w około pół godziny jesteśmy w centrum Tokio. Tak jak właśnie teraz jesteśmy na stacji głównej w Tokio i idziemy coś zjeść. Jak się zejdzie na dół tej stacji, to jest pełno jedzeń i można tutaj chodzić i chodzić, to jest jak labirynt. Idziemy szukać jakiejś kawiarni na jedzonko. Patrzcie, na przykład to jest raj dla kociarzy. Wszędzie koty. Pełno kotów. Cały sklep kotów. Jest też oczywiście sklep Pokemonów. Patrzcie, ile Pikachu na wystawie. Młodsi użytkownicy YouTube'a raczej grali w Pokemony. A jak już wspominałam wiele razy, Google Translate tutaj to jest po prostu niezbędnik. Tyle razy, ile on nam uratował. To na przykład wczoraj nam uratował pranie. Nie obrażaj, ja używam tłumacza Apple. Aha, tłumacza Apple'a, wybacz. I co, jesteśmy na jedzeniu? Otwieramy, gdzie my jesteśmy? Tutaj. No tak, czyli tu. Tylko musimy się odnaleźć w tym labiryncie. Aha, no to idziemy. Tutaj widać to podziemie na Tokyo Station. Ma dosłownie swoje ulice. Tu jest jakieś Character Street, tu jest Ramen Street, tu jest Gourmet Road. A gdzie mamy iść? Tego nie wie nikt. Skończyliśmy w jakiejś sieciówkowej kawiarni, bo z tego co zauważyliśmy tutaj głównie Japończycy na śniadanie na przykład jedzą sobie ryż, takie trójkąty ryżu z czymś w środku. No my nie do końca, my ogólnie tutaj jemy kurczaka i tyle. Nie lubimy ryb zbytnio jeść, także za śniadanie za 2 tosty francuskie z owocami i 2 latte zapłaciliśmy $36. 36,97 dokładnie. Więc 100 zł niecałe, 90 zł dziś. Więc spoko. A jeszcze w drodze tutaj zakupiłam matchę. Jak ktoś pije matchę, to wie, że matcha to jest lepsza zielona herbata, bo nie jest to tak jak po prostu mamy w saszetkach i parzymy sobie zielone herbaty, liście, czy w tych gorszych to nawet nie wiem co oni tam wkładają. Matcha to są po prostu zmielone liście zielonej herbaty i ma ona więcej właściwości i jest bardzo dobra do picia i ja piję ją w pracy, bo daje mi bardzo taki utrzymany przepływ energii. Przez cały dzień potem mam dużo energii i ogólnie ma dużo innych zdrowych właściwości, także polecam pić Wam matchę. Ja mam taką prosto z Japonii teraz i cieszę się bardzo, bo ta co wcześniej kupiłam, to kupiłam jakąś tam w Australii pierwszą lepszą, więc teraz będę miała porządną. Ciekawostka, Japonia. Tutaj widać jest napisane, że jest coś jakby co można spalić, a tutaj jest napisane pod tym coś czego nie można spalić. Tak, Japonia dzieli śmieci, ponieważ oni swoje śmieci palą, bo mieli problemy z za dużą ilością śmieci. Nie mieli dużo tego. Tylko 14% Japonii jest wystarczająco płaskie, żeby być zamieszkane, dlatego nie mają miejsca na śmietniska. Dlatego muszą swoje śmieci palić. No. A teraz jak cukier został podniesiony już do maksymalnego levelu wytrzymałości, idziemy zwiedzać Tokio. Tak wyglądają okolice stacji w Tokio. Już widać większe budynki, tak zwane wielkoludy. Chociaż aż tak wysokie nie są, jak się spodziewałam. Mamy nasz pierwszy przystanek.
Imperial Palace i jest darmowe wejście i przejdziemy też do ogrodów. Zobaczymy, jak to wygląda. Okazało się, że do pałacu nie da się podejść zbyt blisko, tylko można chodzić wokół po tych ogrodach, po których teraz chodziliśmy, więc nawet go nie zobaczyliśmy, także przykro. No ale cóż, tak bywa, jakby to jest, nie powiedziałam w ogóle, co to jest ten pałac. To jest miejsce, w którym emperor, czyli przywódca Japonii mieszka. On tam jest napisane, że on tam faktycznie mieszka i że tam też się odbywają wszystkie ceremonie, na których on musi być i które są związane z monarchią. Także jest to taki, powiedzmy, Buckingham Palace, tylko Japonii. Ale w Buckingham Palace królowa nie mieszka. Także tak, nie zobaczyliśmy, ale idziemy dalej. A tak wygląda jedno z wejść do tych ogrodów, bardzo ładnie. Teraz krótka przerwa od gorąca na Starbucksa. Jest to napój, który chyba jest tylko tutaj. Coś tam arbuzowe, ale jest tak dobre i tak orzeźwiające, że jest super. Z takim widokiem na autobus. Teraz witamy Was ze stacji Shinjuku. Jest już 16. My już byliśmy w hotelu. Umyliśmy trochę pot. Przebraliśmy się, jak widać. Jest wciąż ten sam dzień i przyjechaliśmy do Shinjuku, żeby pojeść, więcej pozwiedzać. I tutaj jeszcze nie byliśmy, więc zobaczymy, co tu jest. A przy okazji patrzcie na to. Czy to nie jest genialne? Wracasz z pracy, wiesz, że żona czeka w domu, masz ten taki automat i kupujesz kwiaty. Tutaj proszę stoją. Można sobie wybrać. Japonia ma maszyny na wszystko. Wczoraj były banany. Czekaj. A jeszcze ciekawostka, ta stacja, na której byliśmy, jest to jedna z tłoczniejszych stacji na świecie, za taką jest uznawana. Dodatkowo ktoś na internecie stwierdził, że ma około 200 wejść. Tak przeczytaliśmy, nie będziemy teraz chodzić wokół niej i tego sprawdzać, ale tak, podobno jest wielka. Na szczęście nam się udało szybko z niej wyjść, nie musimy przechodzić przez labirynt i idziemy dalej. Tak to wygląda, ta stacja jest tutaj. Ciągnie się tutaj, tutaj, tutaj i za nami też jest ta stacja. I tutaj ludzie chodzą. Te taksówki to nigdy mnie nie przestaną zachwycać. Bardzo mi się podobają, robią bardzo fajny klimat. Do zdjęć też ładnie. I doszliśmy do naszej stacji, nie stacji, do naszej ulicy. Jest to ulica, na której zje się bardzo dużo kurczaka. Jak widzicie, też bardzo ładnie przystrojona. Takie szaszłyki kurczakowe, tak? Tak. Dziwne, że tylko w jednym miejscu jest dużo ludzi, a wszystkie inne te są puste. Zazwyczaj, no, nie lubię tłumów, ale to jednak coś chyba świadczy, że w jednym miejscu jest pełno ludzi, a w innym nie. Ale zobaczymy. A może my wyjdziemy naprzeciw im. Tak to wygląda. Taka nieduża ulica. Wzdłuż samo jedzonko. O, tutaj na przykład. Dlatego właśnie no nas bardzo nie zachęcają takie obrazki. English menu available. We like that. Ok, usiedliśmy do tej, gdzie jest dużo ludzi wokół. I patrzcie, mają nawet mięso z konia z sashimi, to znaczy, że jest surowe. Nie wiem, co my tu zjemy, bo kurczaka jest tylko jedna pozycja. I trzeba zamówić minimum jednego drinka na osobę, jeden napój na osobę. Zamówiliśmy sobie jakiś grapefruit juice z jakimś alkoholem i Patryk zamówił sobie piwo. A z tyłu na menu mają właśnie te szaszłyki. My bierzemy chicken wing, chicken meatball, nawet jest chicken skin, czyli kurczakowa skóra i inne. Jak ktoś lubi inne mięso, to znajdzie tutaj dużo dla siebie. Mamy nasze szaszłyki, które ogólnie były mega tanie i kosztowały jakieś $1.20 za jeden. Tutaj zjedliśmy już edamame i tutaj mieliśmy jeszcze jakieś inne mięso, ale w sumie dalej nie wiemy, co to jest.
Więc tak wygląda nasz posiłek i po nim na pewno będziemy iść na kolejny. Tutaj takie tam kolejne ogromne przejście dla pieszych, ale nie dziwię się, widać, że tu dużo ludzi przebywa. Tak to wygląda. O, tu jest dalej ta ulica, tylko jakaś inna. My byliśmy właśnie na tej ulicy, tylko jakby w innej części. Ciekawe. Tak wygląda turysta, który przyszedł na obiad na autentyczną japońską pizzę z autentycznym japońskim tiramisu i autentycznym japońskim Thank you. i autentycznym japońskim sangrią. Autentyczną. Dobra. Już się ściemnia, więc wszystko też dużo ładniej wygląda. A kolejna ciekawostka, w Japonii nie ma za dużo śmietników w miejscach publicznych. Dlaczego? Bo były ataki terrorystyczne w 1995 roku, gdzie kult japoński zdecydował, że zaatakuje ileś tam stacji metra gazem sarynowym. Mam nadzieję, że to jest słowo po polsku ogólnie, No. ale takim trującym. Zabili 13 ludzi i od tego czasu właśnie zostały usunięte śmietniki z miejsc publicznych. Tak, i naprawdę ciężko jest je znaleźć. Zdarzają się, żeby nie było, ale rzadko, więc jak mamy na przykład coś, co chcemy wrzucić, to chowamy do torebki i wyrzucamy kilka godzin później w nowym miejscu. Ale co trzeba im przyznać, jest bardzo czysto na ulicach, więc mimo braku śmietników można, naprawdę jest, tam widać worek na śmieci, ale to dlatego, że ktoś wyłożył go, żeby ktoś go zabrał. Tak to wygląda, idziemy sobie dalej. Wielkie skrzyżowanie. Wszędzie reklamy. Wszędzie telebimy się świecą. I taksówka. A tutaj patrzcie, w miejscu publicznym jest normalnie wyznaczona przestrzeń, gdzie można palić, bo ogólnie na ulicach nie można. A tutaj patrzcie, jaka reklama. Nie wiem czego, nie wiem co, ale duża. Tutaj mamy McDonald's. Nie polecamy McDonalda japońskiego. Ogólnie dużo się dzieje, jak widać. Teraz weszliśmy do jakiegoś chyba kasyna albo miejsca z grami. Wszędzie stanowiska do gier i to się ciągnie i ciągnie. Dawaj, idziemy na dół. To jest kasyno, nie? Nie wiem. Chyba tak. Patrzcie, tutaj się tak ciągnie. Tutaj, tam jeszcze do końca. Okej, dowiedzieliśmy się, tam wszystkie gry, w tym co właśnie pokazaliśmy, były pachinko. To są gry, które tutaj po prostu zastępują gry gamblingowe, czyli jak to powiedzieć po polsku? Nie, Gambling. te sloty maszyny są rzeczy, tego trzeba dopasować po prostu. No. I to jest po prostu takie zastępstwo japońskie i to jest gra, która tutaj oryginowała, stąd po prostu Stąd pochodzi. pochodzi. I tyle. I to było całe pomieszczenie takich gier i tam były setki ludzi, nie przesadzam, naprawdę I to w setki. każdym wieku po prostu, od małych, no nie powiedziałbym od małych, ale Młodych. doroślych chyba tylko. No. Pewnie raczej Do dorośli. naprawdę starszych ludzi. Ciekawe bardzo. No. A wokół nas dzieje się bardzo dużo, przed nami dzieje się jeszcze więcej. Jesteśmy po prostu pod wrażeniem, na każdym kroku coś się dzieje. Jest niby duży chaos, ale przez to, że Japonia jest takim ułożonym krajem, tak, to wszystko ma sens jakby. Tak ciężko to opisać nawet. Przed nami jest to. Kolejna alejka z kolejnym milionem reklam. O, tu mamy pizzę. Co? Nagrywaj dalej, idziemy. No nagrywam. Tutaj jest więcej jedzenia i wszystkiego. I dużo ludzi. Tutaj mamy reklamę restauracji robotów właśnie, która była tutaj w tym miejscu gdzieś. Była to bardzo polecana restauracja, żeby odwiedzić w Tokio. Po prostu były show robotyczne, ale niestety się zamknęła przez pandemię. Teraz weszliśmy do takiej alejki. Tutaj ma być dużo barów. I co, one mają być tanie, tak, czy co? Nie, po prostu pary. Aha, po prostu bary. Ale jakoś wszystko wygląda na razie na zamknięte. No ta obok ulica była bardziej zapełniona, wyglądała.
Zobaczymy. Tutaj mamy ceny. Szkoda, że wszystko po japońsku. Okazało się, że to kilka takich uliczek, ale za wstęp do barów często są opłaty i to one są takie małe, ale za sam wstęp do barów są opłaty. Po prostu, żeby ludzie pewnie nie latali od jednego do drugiego, tylko jak się zdecydują na jeden, to żeby siedzieli w jednym. Co czytasz, jak tu nic nie jest po naszemu? A nie. O, tu jest na przykład za wstęp 1000 jenów. I to ma 3 appetizery, 3 takie wstępne wydanie. Aha, że wliczone. Tak. Ale nie w każdym tak było. Tutaj też. Ale patrzcie, jakie małe te bary są. Na kilka osób dosłownie. Malutkich miejscówek. Ile? 280? 280 malutkich miejscówek, które tylko kilka osób naraz mogą mieć w środku, bo są takie tycie. No to tak jak te, co pokazywałam. Właśnie patrz, tutaj jest napisane właśnie, że kasują 1000 jenów za osobę, ale to wlicza otoshi, czyli small appetizer, ale dodali w nawiasach, że tutaj chyba all im zabrakło, że prawie wszystkie bary w Japonii mają podobną opłatę, żeby każdy wiedział. Tak to wygląda wszystko tutaj. Każde dosłownie drzwi to jest jakiś bar, ale widzę, że sporo jest z nich pozamykanych. Nie wiem, może dlatego, że na weekend się otwierają głównie? O, tutaj patrzcie, kolejna uliczka pełna barów. I tam na końcu sprzedają miso soup. I Patryk mówi, że ten był polecany na internecie gdzieś, ale niestety próbowaliśmy, jest zamknięty. Więc szukaj dalej. Bar Albatros. Jakby ktoś kiedyś był, to sobie wstąpcie, jak będzie otwarty. I tutaj jest jeszcze dalej. Tutaj byliśmy. Tutaj idzie się wzdłuż dalej i od każdego z boku jest dalej taka uliczka. Co ciekawe, tutaj jest jeden, który ma napisane, że tylko członkowie mogą wejść. Ale członkowie jakiego klubu albo czego, to nie wiemy. Tego nie wspomnieli. Okej, wybraliśmy nasz bar. Nazywa się Champion. Aha, i z tego co rozumiem, to można przebić balona i coś można wygrać. Jest dużo balonów. I to chyba dalej się idzie. Zima? Lato jest. A nie, to już się wychodzi. To gdzie my mamy usiąść? Chyba w środku gdzieś. Ale się spociłam? Jedyny minus, nie mają w ogóle męskiej toalety, mają tylko damską. Ciekawe, nie wiem czemu, ale no cóż. Mamy balony. A tutaj jeszcze patrzcie, niektóre bary oferują karaoke. Ale sobie nie wyobrażam, tu siedzi pan w środku i co, ja miałam tam usiąść obok niego i mu śpiewać do ucha? Nie wiem. Patryk nie chce iść ze mną na karaoke. Jest już następny dzień, ale właśnie zbliżamy się do chyba największego przejścia na świecie, albo przynajmniej jednego takiego z popularniejszych przejść na świecie. To jest to przejście, gdzie można iść po środku, po bokach, gdzie się chce. Tutaj właśnie. Zaraz będziemy przechodzić. I wystartowali! Tak to wygląda. Cała ulica idzie. Pani sobie robi fotki. O, tam Ikea w tle. A nie wiem, czy to Ikea, czy po prostu znak. Domy. Uwaga, idziemy przez przejście. Wow, super. Patryk robi fotki. Jak widzicie, dużo ludzi idzie. I taki hype. Przejście dla pieszych, po prostu duże. Fajno.